Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was dzisiaj na kolejne komentary. Znowu tego samego pana i albo będziecie mieli tu gdzieś odnośnik, albo pod filmem będzie link do filmu, do którego się będę odnosiła i który będę komentowała. A mianowicie film, który będę komentowała, to jest, słuchajcie, już Wam mówię. Film, który będę komentowała, to jest 5 kobiecych zapachów, na punkcie których on ma po prostu obsesję. 5 women's perfumes that I'm currently obsessed with. No i co? I sobie skomentujemy, bo znam wszystkie te zapachy. Wcześniej też testowałam. Jeden zapach też mam. Więc tak, może sobie pokomentujemy. Wiem, że to bardzo lubicie, więc komentujcie razem ze mną w komentarzach. Zapraszam. No i dobra, robimy tak jak zwykle, czyli oglądacie kawałek jego. Już tak inaczej trochę przygotowałam się do tego dzisiaj, więc on jest na przyspieszeniu. Więc jak chcecie mnie oglądać na przyspieszeniu, to lepiej palcem przycisnąć dopiero kiedy ja będę coś mówiła, bo on już jest razy 2 na przyspieszeniu, po to, żeby po prostu szybciej przebrnąć przez to, co on mówi, dodać komentarz i żeby ten film nie trwał 40 minut. Ale zaraz będzie trwał, bo ja się oczywiście na samym początku muszę już rozgadać. Także będzie on pokazywał ten zapach, mówił o nim i ja się po prostu do tego odniosę, tak jak do tej pory. Lecimy z tym. Want you to truly love the perfume that you just picked up. So with that being said, I'm going to start things off with a classic, and I know I have mentioned this so much on my channel, my apologies, but I truly love it, and so I will continue to speak about it with longevity because this one is utterly delicious. And this one has a milky accord. It's a bit lactonic, but this is actually a tuberose-based fragrance, and this one is called Blanche Bête by Liquide Imaginaire. Now, I feel like nothing is going to top this one. Yes, there's other tuberose fragrances on the market that I really love, and of course, there's also a lot of other fragrances that have a lactonic accord that I really enjoy. But I feel like a lot of the milky/lactonic fragrances on the market tend to go in a very gourmand direction, and that's not happening here. As a matter of fact, it's a gentle undercurrent that you're going to get in this perfume, and the tuberose is just done so beautifully, so elegantly, and truly speaking, this is one of the most angelic perfumes that I have in my collection. I think it conveys innocence, it conveys tranquility, it also conveys elegance, all the while being delicious. I think that milky accord is incredible. Blanche Bête by Liquide Imaginaire, probably my favorite from the brand. I also really like Homme du Corps. That one is a beautiful, spicy, citrusy fragrance. I tend to find myself wearing that one quite a bit, but of course on a lady, this is one that I'm obsessed with, one that I think would work perfectly on a lady's skin. Jeżeli chodzi o Liquide Imaginaire Blanche Bête, to ja myślę, że niewielu z Was trzeba w ogóle ten zapach jakkolwiek przedstawiać. Ale myślę, że Blanche Bête jednak na każdym pachnie inaczej. Ponieważ on opowiada o tym zapachu jako o zapachu oczywiście mlecznym, laktonowym, z tym, że nie gourmandowym, tylko właśnie takim z tuberozą. Ta tuberoza jest dla niego piękna, że to wszystko jest takie wspaniałe, że ten zapach właśnie nie jest gourmandowy, ale jest jednocześnie taki delicious, co się trochę kłóci. Ale ja Wam powiem, jak ja odbieram ten zapach. Dla mnie właśnie ta laktonowość jest w typie jednak gourmandowym i ja za bardzo i na mnie tuberoza nie dochodzi do głosu. Jednak wyczuwam silną laktonowość. Natomiast też przyznam mu, że ta laktonowość jest totalnie na przykład inna niż w Giardino di Toscana Bianco Latte. Tam jest dla mnie 100% wydźwięku gourmandowego, jedzeniowego. Tu faktycznie mam wrażenie, że jest to jakiś gourmandziak, ale nie aż tak oczywisty, nie aż tak narzucający się. Nie jest też tak słodki. Faktycznie tu nie dominuje słodycz za mocno w tym zapachu. To jest w ogóle jeden z takich hitów, Wam powiem, tej marki. A on tu też Homme du Corps wspomina, który ja miałam i ktoś z Was chyba kupił właśnie ode mnie ubytkowy flakon. Tak, tamten jest bardziej charakterny, tam jest dużo więcej się dzieje, jest drzewność, tam jest akigala, tam to jest jednak inny zapach. A to ja nie mam Blanche Bête, chociaż był w moim koszyku wielokrotnie, właśnie dlatego, że wydaje mi się, że
na obecną chwilę z tych rzeczy, których kiedyś nie tolerowałam, została mi właśnie ta laktonowość. Ja już z tymi praniowymi sobie radzę, z mydełkiem w perfumach sobie radzę, mydlanością, ale nadal nie potrafię tej laktonowości przejść. Także ja go jednak mimo wszystko odbieram jako gurmondziak, bo ta laktonowość jest tam tak bardzo silna. The next fragrance that I want to talk about is a bit more, I suppose, celebratory in nature. And I say that because in the opening, it has a champagne accord. So this one is a very strong rose and champagne fragrance. Now, I think a lot of women, when you hear rose, you might be reminded of other rose perfumes to which you might have had an aversion. That is not the case with this one. This is very bright and sparkling and vivacious and very upbeat. This is an emotionally positive fragrance, and it has the potential to lift your spirits, I would say. This one by Atelier des Ors is called Pink Me Up. I really, really love this one. And I'm going to be honest with you, from this line, I really do love Cour d'Essange. I think the cinnamon, the blood orange in that is beautiful. I also love Riviera Drive. And then there's Villa Primrose that I really enjoy. Kawakarda is a bit darker, but on a lady, my current obsession from this brand has to be Pink Me Up. Again, another perfume that I have spoken about in the past, but I truly can't get enough of it. I think it's absolutely beautiful. Atelier des Ors, Pink Me Up. Testowałam wielokrotnie ten zapach. Najpierw chyba w tamtym roku robiłam ogólnie takie review tej marki. Tak też ją poznałam, wtedy się zakochałam pierwszy raz w róży. Moja miłość właśnie powstała i będę dozgonnie wdzięczna Atelier des Ors, bo moja miłość do róży powstała nie dzięki Pink Me Up, a dzięki Villa Primrose, o której on też mówi. Willę mam i zakupiłam właśnie po tych testach. Zakochałam się kompletnie. To jest takie odświeżające i cudowne podanie róży, wręcz takiej dziewczęcej. Zgadzam się z nim, że Pink Me Up jest jeszcze bardziej dziewczęce, że jest jeszcze bardziej takie pobudzające na wesoło, że jest to zapach taki szczęścia. Zgadzam się z tym, ale mnie nie porwał. Mnie ten zapach nie porwał, ponieważ jak ja go testowałam, to przypominam sobie, że ten zapach miał dla mnie taki wydźwięk zapachu, który ja już gdzieś czułam, gdzieś znam, gdzieś już coś mi mówi. Villa Primrose z kolei był to zapach pierwszy różany, który w ogóle zrewolucjonizował moje pojęcie o zapachach różanych. Pink Me Up natomiast kojarzył mi się bardziej z jakimś owocowym zapachem, nie do końca różanym. To jest po pierwsze, co mogło wtedy akurat być in plus, tylko że przez to, że kojarzył mi się bardziej owocowo, to ja nie dostrzegłam jego jakiejś takiej indywidualności, czegoś wyjątkowego i sobie pomyślałam, że jak mam zapłacić 1000 zł, czy nie wiem, nawet możecie pewnie dzisiaj taniej go kupić, za taki zapach, no to przecież mi to dadzą zapachy owocowe z mainstreamu. Hello, no nie czuję w nim wyjątkowości. Druga też sprawa, że pozdrawiam Cię, Moni, najserdeczniej, bo ja wiem, że Ty uwielbiasz Atelier des Ors Pink Me Up i że chyba masz nawet w kolekcji. Ja muszę też powiedzieć, że na mnie on po prostu chyba tak pachnie, wiecie, swoiście, więc ja nie wyczuwam wszystkich niuansów tego zapachu moim zdaniem. Next one, surprisingly, is a very bright and fresh peony-based fragrance. So it's a bit of a different floral expression, especially if you want something akin to rose, but you don't want to go full-blown rose. I think with a lot of people, their rose phase is basically done, and you want to move on to something a bit more billowy, a bit more diffusive, not as dense, not as spicy, something a bit more on the airy side of things, and I think you will accomplish that with Pacific Rock Flower. Now, don't get me wrong, Pacific Rock Moss is also quite beautiful. I love that fragrance. And I also really enjoy Tales of Amber on myself as of late, especially in the cold winter weather. It performs beautifully, 10 if not 12 plus hours longevity, but my current obsession on a woman from Goldfield and Banks, which by the way is an Australian brand, has to be Pacific Rock Flower. I think it's a great flanker to the original, if I may call it that, and this bright citrusy peony-based fragrance is absolutely wonderful. No i właśnie, kolejny zapach, o którym on mówi, to jest zapach, który ja testowałam i próbkę mam do zera wypsikaną, bo ja go nosiłam globalnie. Goldfield and Banks Pacific Rock Flower. Faktycznie ten moss jest bardziej znany i jakby bardziej lubiany, a ten flower, nawet jedna z Was mi pisała, że no nie zrobił na Was wrażenia. Na mnie nadgarstkowe testy zrobiły wrażenie, ponieważ on się okazał taki inny. Zresztą okazał się zapachem, który ja lubię, bo on jest, słuchajcie, morski, słono-morski. On jest te sól Pacyfiku aż czuć, czy Pacyfiku, czy morza, czy oceanu, nieważne, aż czuć.
I w tym wszystkim, z tym całym morskim otoczeniem zapachowym tańczą kwiaty. No i to jest takie, o wow, coś innego, no tego nie ma na rynku, ekstra. A kiedy nosiłam globalnie, to ja tego zapachu nie czułam. I nie wiem, czy mój nos się nie wyostrza na ten zapach, czy on... Wydawało mi się, że parametry ma świetne nadgarstkowo, ale globalnie nie. Powiem Wam szczerze, że on globalnie mnie bardzo już tak rozczarował, że to jest kolejny raz, któryś już raz może tak, kiedy testuję coś nadgarstkowo, robi na mnie wow, a później testuję globalnie i nie czuję tego zapachu. I nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak, czy coś z moim nosem jest nie tak. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Ale ten zapach był swego czasu na mojej wishliście do momentu testowania globalnego, kiedy się okazało, że może nie muszę jednak go mieć, no bo skoro go mam nie czuć, oczywiście otoczenie go czuło, ale mój nos go nie wyczuwał przy globalnym noszeniu i dosyć sporej moim zdaniem mimo wszystko aplikacji. Ale muszę Wam powiedzieć, że zapach jest bardzo ciekawy. To jest coś innego, nie ma czegoś takiego. Ja nie czułam nigdy czegoś takiego. Tu jest morskość podana z kwiatami pięknymi, takimi lekkimi, nie jakimiś obciążającymi. Nie ma tu białych kwiatów ciężkich, jakichś dziwnych, jaśminowo-gęstych historii, tylko po prostu lekkie kwiaty. Bardzo fajnie jest ten zapach skomponowany, nadgarstkowo petarda mi się nosiło, globalnie już trochę gorzej. Przejdźmy do kolejnego. But it's quite complex. So it's not just rose. There's a hint of sweetness in the dry down. You also have this bright opening to it. This one is very sensual and provocative, but unquestionably feminine. And it could have been number one on this list on any given day, depending on how I feel. But this one by BDK Parfum is called Empatia. Now, Empatia came out fairly recently, I would say. It's not the most recent release from the brand. Actually, the most recent one is Vanille Caviar. And that one I really, really love as well. I was actually expecting it to be a lot more gourmand than it is. And I like to wear that one. But if we're talking about perfumes that I would love to smell on a woman, Gris Charnel Extrait, Bouquet d'Hongrie, 312, Saint Honoré, and then also Empatia. And Empatia, I'm going to be honest with you, has to be at the number one spot. It is beautiful. From the brand, I mean. As far as the number one spot on this list is concerned, I love this one. It is so feminine. It is. Jako czwarty powiedział o zapachu Empatia, który oczywiście mam. I to jest zapach kontrowersyjny. Moim zdaniem każdy zapach za Kigalą jest zapachem kontrowersyjnym. Każdy zapach za Kigalą może być tak połączony, że może Wam zagrać, bądź nie. To jest zapach Akigalu stojący. Będziecie mieli skojarzenia z Guidance'em, możecie mieć skojarzenia z też Silky Woods, z Goldfinch Banks. Będziecie mieli skojarzenia z zapachami, które na Akigali siedzą w sensie takim mocnym. To jest zapach stojący Akigalu, ale to jest zapach, który jest petarda komplementowany. Szczerze Wam powiem, ogon zostawia ogromny za sobą. Komplementy się sypią jeden za drugim, czym tak pachniesz. Przypominam sobie sytuację, kiedy miałam go na sobie i sąsiadka do mnie mówi: Boże, co to jest za zapach? I ja jej opowiadam. Wchodzi, bo ma przy mnie telefon. Wchodzi, od razu szuka. Spojrzała tylko na mnie. Aha. I nie skomentowała dalej. No cóż, trzeba za niego trochę zapłacić. Ale my tutaj wszyscy zebrani wiemy, że jest coś takiego jak odlewka, że można się cieszyć zapachem bardzo długo, kupując tylko część tego zapachu. Więc dla tych, co nie wiedzą, bo w ogóle trzeba być perfumoholikiem, żeby mieć tę świadomość. Wiecie, jak taki zwykły użytkownik perfum, on nie wie, że on nie musi kupować całego flakonu, tylko może sobie kupić odlewkę i mieć ten zapach za w miarę rozsądną cenę. Ja uważam, że to jest zapach petarda, szczególnie dla tych, którzy właśnie chcą krzyczeć zapachem. Tak, zgadzam się, jest przepiękny, ale nie dla każdego. List is concerned,
I love this one. It is so feminine. It is unapologetically feminine. And I love that about this one. This is an iris-based fragrance. Always had an affinity with the note of iris with many fragrances. And if you have any experience with iris, you know that it tends to be lipsticky. It actually smells like lipstick. It's waxy. It might be reminiscent of a cosmetic bag. And that's exactly the vibe that you're going to get with this fragrance. Not only is there a lipstick accord, there's also a champagne accord. So it's very bright. It's effervescent, but it's waxy. It's floral. You have a hint of sweetness and musk in the dry down. So it's a beautifully pieced together fragrance. Smells literally like nothing else in my collection. And for that reason, I have been quite obsessed with it lately. And actually, since it came out, which was, believe it or not, last year, I think it came out in 2024, honestly, one of the best perfumes this brand has put out. I do like the new one as well, which is kind of a buttery apricot jam type of a fragrance, if I'm remembering the note breakdown correctly. And the dry down is impeccable on that one. But I'm still obsessed. I'm sorry, I have to say it. I still absolutely love Guilty Crush by 2. Not to mention that the bottle presentation is stunning. There's just something about this bottle presentation. It's shaped like an egg. The base is quite heavy as well. This is very heavy. Every time I smell it, it's just so powerful, so rich, so confident, so feminine, also conveying elegance. I feel like the 3 on this list that convey elegance are Empatia, Pink Me Up, and this one is very milky, kind of flirty and angelic. This one is very bright, active, casual, but also quite feminine, but there's nothing like Guilty Crush by 2. It is a beautiful fragrance. Please scoop it up if you haven't already done so. Thank you for joining me today. Dobra, już tam reszta jest nieważna. Psiknęłam sobie nawet go, bo mam próbkę. Tak, chodzi o The House of Wood i o Guilty Crush. Słuchajcie, to jest zapach, który na pewno się spodoba, myślę, że i kobietom, i mężczyznom, absolutnie nie mojemu mężowi, bo on uważa, że Ellie Girl of Now Forever to jest słodyczowy zabójca, gdzie naprawdę bywają słodsze zapachy. I chciałam Wam powiedzieć, że dla mnie to jest tak nijaki zapach, jak dawno takiego chyba nie wąchałam nijakiego. Pod jakim względem? Dla mnie to są landrynki. Cukru tu jest tona, sama słodycz. Nie ma nic przełamującego. Zapach jest przez to nudny. On jeszcze przy pierwszych psiknięciach to nawet od razu czujecie słodycz, ale coś tam się zaczyna dziać, gdzieś tam jakieś są przebłyski innych nut, coś tam się powiedzmy, że zadziewa. Natomiast w momencie, kiedy on się ułoży, to jest cukier na cukrze, cukrem pogania. I nie chodzi o wanilię nawet, po prostu chodzi o odczucie landrynkowości i takiego dosłownie cukru, jakbyśmy wąchali glukozę z czymś, nie wiem z czym nawet. Zapach jest bez przełamania, dla mnie nudny, absolutnie nie chciałabym tak pachnieć. Kiedyś tak, dziś już to nie jest mój vibe. Lubię owocowość, lubię nadal owocowe zapachy, ale lubię, kiedy one są przełamane cytrusami, a może właśnie czymś bardziej wodnym, albo czymś zielonym, czymś bardziej aromatycznym, kiedy to z czymś po prostu współgra. A ja sobie tu to psiknęłam i dla mnie to jest totalny cukier. Na mnie się nie wybija nic z tego, o czym on u siebie mówi. Jeżeli na Was wybiłoby się jakaś tam szampańskość, nie ma żadnego szampana, to jest cukier, lukier wręcz. Także moje zdanie, jest to zdecydowanie kobiecy zapach. Myślę, że wielu z Was się może bardzo spodobać. Nie mi, po prostu nie mój vibe. Dajcie znać, co myślicie o jego 5 zapachach. Jak się na to zapatrujecie? Albo inaczej, co Wasi mężowie powiedzieliby, gdybyście pachniały właśnie którymś z tych zapachów. Ja uważam, że to jest taka fajna piątka innych przede wszystkim zapachów. Każdy jeden od siebie się różni, one nie są w tej samej linii zapachowej, nie pachną wszystkie tym samym. Dał dosyć taką piątkę, która jest od takiej laktonowości poprzez totalną słodycz, ale jest i świeżość tu, jest i drzewność. Myślę, że fajnie to skomponował. Czy to się w moje gusta wpisuje? No skoro mam Impadię, to się wpisuje, ale cała reszta nie mam. Wolę jednak inne zapachy. To są nasze preferencje. Fajnie jest jednak poznać czyjąś opinię, tak myślę. Dajcie znać w komentarzach. Buziaczki kochani i pa pa!